trochę smutnych zużyć. Nie ma już w mojej kolekcji póki co Cadel Brume de Mai. Znowu jakaś muszka mi lata? Serio? Czy tu może być bez muszek? A czy Ty sobie możesz gdzieś iść? Boże, ja nie mam cierpliwości, serio. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumownia i to jest comiesięczne podsumowanie tego, co w minionym miesiącu używałam, czyli czego używałam w maju. Maj, jak wiemy, był jeszcze bardziej poplątany niż kwiecień, ale mam wrażenie, że jednak było troszkę lepiej, może troszkę więcej tych dni ciepłych. No i co? I mam bardzo dużo też zużyć, które Wam pokażę, trochę smutnych zużyć, więc zapraszam Was, obejrzyjcie, co zużyłam, co używałam i czy ze wszystkim trafiłam. Generalnie można by powiedzieć, że zużyłam znowu bardzo dużo, ale tak naprawdę to nie, ponieważ większość z tego, co Wam będę pokazywała, to po prostu było bardzo mało już w flakonach, większość żeście po prostu wykupili i ja postanowiłam zakończyć żywot tych perfum w mojej kolekcji i zacznę od takiego naprawdę bardzo smutnego, bo sama nie wiem, co mam dalej z tym zrobić. Chodzi o Tilię Marc Antoine Barrois. No, zostawiliście mi na jedno użycie dosłownie we flakonie. Tu nadal ten zapach się ulatnia, jest po prostu cudowny. Nie wiem, co mam z tym zrobić, bo no ja generalnie bardzo lubię ten zapach, tylko że mogę go nosić do 10 stopni, może tak przy 10, nie za bardzo już przy wyższej temperaturze, a jakoś też z drugiej strony nie wyobrażam sobie go nosić zimą, bo lubię otulacze, to otulacz nie jest, ale to jest zapach, który trochę mnie męczy w gorące dni, bo on jest bardzo, bardzo mocny, bardzo silny, bardzo ogoniasty i ta lipa tu jest tak skondensowana i tak silna, że ja po prostu przy wyższych temperaturach czuję się troszeczkę tym zapachem przytłoczona i zmęczona, a z drugiej strony to jest woń, którą naprawdę bardzo lubię i bardzo mi się podoba, ale też dla samego posiadania sama nie wiem. Z drugiej strony tak mi pomagacie zużywać te perfumy, w sensie, że wykupujecie te próbki, że przecież wiadomo, że nie musiałabym go mieć na lata, bo ten nawet roku u mnie nie przetrwał. Nie wiem, co z tym mam zrobić, jeszcze myślę, ale Tilly w mojej kolekcji póki co już nie ma. Kolejnym smutnym zużyciem bardzo jest Cadel Brume de Mai. No tak, to też było wyciągnięte na maj, natomiast tu zużyło się to, po prostu wyprzedał się tak naprawdę ten flakon. Zostało mi na jedno zużycie. To jest w ogóle zapach nazwany majem, więc to jest majowy, maj zamknięty w butelce, przepiękny zapach łąki majowej w słońcu, cudowny. Poranka majowego, jak chcecie to nazwać, naprawdę kiedy się je wącha, to po prostu to czuć i są niesamowicie piękne. I tu też mam jakiś tam dylemat, czy odkupić flakon. Z drugiej strony poznałam ostatnio, testowałam tyle rzeczy, chciałabym coś nowego wprowadzić i sama powiem szczerze, nie wiem. Nie ma już w mojej kolekcji póki co Cadel Brume de Mai. Czy on wróci? Też nie umiem Wam teraz powiedzieć. Tutaj może będzie zaskoczenie, ale wyciągnęłam sobie do używania i tak naprawdę wyszło, że zużyłam My Pearls od The Marchand of Venice. Dlaczego ja to zużyłam? Słuchajcie, to jest dla mnie zapach no po prostu kremu do ciała i co na każdą noc ubierałam ten zapach na siebie. Najbardziej komfortowy, najbardziej, no tu po prostu, tu pachniecie czystością, kremem, nakremowanym ciałem, nawilżeniem wręcz. Jest bardzo intensywny ten zapach, jeżeli chodzi o, on nie jest bliskoskórny, jego czuć, ma delikatną projekcję.
Dla otoczenia jest bardzo, bardzo przyjazny. Wojtek był zachwycony, kiedy go używałam. Więc po prostu, powiem Wam szczerze, ja go tak organicznie zużyłam, tak jak go wyjęłam w ogóle do używania na noc, to nie mogłam przestać, bo tak komfortowo i tak super dobrze mi się zasypiało z tym zapachem pod nosem. Także to jest po prostu zapach idealny na wieczór. Nie powiem, że to nie jest zapach do noszenia w ciągu dnia, ale jednak tak przez to, że to jest taki wydźwięk balsamu do ciała, kremu do ciała, no to na noc jest po prostu perfekcyjny. No i tak został zużyty do ostatniej kropli. Zostawiliście też mi tylko odrobinę, na 2 psiki. Lux Calm Volupt. Dziękuję, że chociaż na 2 psiki mogłam to użyć. Ja uważam, że jeżeli poszukujecie prawdziwie zielonego zapachu, prawdziwie zielonego, nie udającego zielony zapach, w którym większość to gra cytrusy z jakąś tam odrobiną wyczuwalnej zieloności, tylko prawdziwego, intensywnego zapachu zielonego ciągnącego się ogonem, to Lux Calm Volupt Wam to da. Z tym, że jest tu jakiś taki niuans, aspekt tej zieloności troszeczkę przejrzałej, ale nadal moim zdaniem jest to zapach bardziej komfort niż dziwoląg, o tak bym to ujęła. No i zużyliśmy wspólnie te perfumy. Tutaj powiem hurtem, bo Shanghai Le Soir żeście mi wykupili cały i nie wiem, czy ma wrócić. Możecie dać mi znać, czy Shanghai Le Soir ma wrócić do sklepu. Chcecie? On jest pięknym litchi, przepięknym zapachem owocowym, naprawdę, i z parametrami genialnymi. Tak, w kwietniu Wam pokazywałam, że używałam Lovers in Pink i tak chyba będę używać, bo Wy mi zużywacie flakon za flakonem. Wykupujecie po prostu nagminnie. 3. flakon nowy stoi już tam. Także to wzięłam i zużyłam, bo żeście mi zostawili na jedno użycie, a że ja kocham Lovers in Pink, jak zresztą wiecie po moich filmach, no to zawsze z miłą chęcią sięgnę po ten zapach. Zużyłam na treningi i teraz Wam pokażę, co właśnie zużyłam treningowo. Czyli tak, treningowo zużyłam sobie Chanson d'Eau. To był zapach, to jest zapach taki zielony, ale taki troszkę z odrobiną chemiczności. Ta zieloność jest taka jak, nie wiem, jak jakiś płyn do szyb trochę, albo coś w ten deseń, coś takiego. Jeżeli chodzi o trening, to on był niezwykle mnie ochładzający i orzeźwiający. I to mi bardzo, bardzo leżało. Dlatego używałam przez pół miesiąca, zużyłam flaszkę, a później wzięłam się za intensywne zużywanie Fantazy Parfum. I powiem Wam ogólnie, że tego miałam połowę butelki, bo jednak próbowaliście te zapachy. I ja szczerze Wam powiem, że to było turbo przemiłe, dlatego że to jest niesłodki zapach, ale owocowy. Z tym, że tu jest taka gorzka nuta i ta gorzka nuta robiła mi robotę. Ja jednak zauważyłam, że nie mogę używać, bo nawet próbowałam. Wzięłam sobie do używania, słuchajcie, Rebel Flor od Riany i wzięłam sobie do używania właśnie treningowego, ale były dla mnie za słodkie. Ja jednak potrzebuję czegoś bardzo, bardzo rześkiego, bardzo takiego, przede wszystkim też nie słodkiego, więc świetnie mi się to zużywało na treningi, no ale te zapachy oczywiście już nie wrócą do mojej kolekcji. A propos Rebel Flor Riany, no to ja tutaj mało miałam, bo też żeście wykupili, więc wzięłam po prostu do zużycia. Jak zobaczyłam, że w maju dobrze to poszło, to po prostu wzięłam to do zużycia i, że tak powiem, 2 razy użyłam i zużyłam. No i to jest bardzo ładny zapach, ale też nie muszę go mieć, jakby
To nie jest taka kategoria zapachów już teraz, która mnie jakoś tak mocno porywa, ale muszę powiedzieć, że jak na zapach celebrytki, świetna kompozycja. A teraz Wam powiem o miniaturkach, bo tych zużyłam bardzo dużo. I tak, zużyłam Twilly. Zużyłam, bo tak, ja się podzieliłam Twilly z Agnieszką z Green Tea. Sprzedałam też z tej miniaturki próbki i zostało mi na jedno użycie, więc sobie po prostu użyłam i zużyłam i raczej nie wrócę. Zużyłam sobie Dorsey Rose Blaze, no bo tu było malutko, a te perfumy zrobiły na mnie ogromne wrażenie, bo mają świetne parametry, są podobne do Atomic Rose od Initio. To jest taka róża, właśnie coś w stylu z dodatkiem bakaratu, jakby no taka mocna bardzo, atomowa, przepiękna w ogóle. I zużyłam, bardzo mi się miło zużywało, ale też bez sentymentów, no bo bez przesady. Zużyłam Pradę, no coś tam jeszcze delikatnie zostało, ale to już tak nie chciało się wylać za bardzo, więc coś tam zostało, ale ja też sprzedałam sporo tej Prady z tej miniaturki. To jest wersja Intense. Bardzo mocny to jest zapach, naprawdę to jest turbo mocny zapach, utrzymywał się o ludy. Powiem Wam w ogóle, że bez atomizera wylewane takie perfumy utrzymują się, mam wrażenie, że mocniej i jakaś taka ich intensywność jest większa niż w momencie, kiedy pryskacie atomizerem. Pryskanie atomizerem jest przyjemniejsze i jest lepsze w użytkowaniu, natomiast muszę spróbować, nie ze wszystkimi mam taką możliwość, ale na przykład czasami wydaje nam się, że jakiś zapach no, nie ma parametrów i tak dalej, a może właśnie gdybyśmy go zaaplikowali z kulki albo z takiego wylanego na skórę, bo kiedyś wszystkie tak się wylewało na skórę zapachy, to właśnie jego intensywność byłaby inna, bo to jest intensywny zapach, ja nie zaprzeczam i projektujący, ale ja nie mogłam go w ogóle zmyć, ani prysznicem, niczym, on nie schodził, on po prostu się utrzymywał na maksa. Kolejny Trésor od EDP od Lancôme. Przewspaniały ten zapach. Słuchajcie, jak kiedyś go odbierałam buduarowo i bardzo, bardzo źle, tak teraz przepiękny kwieciuch, naprawdę cudowny, komplementogenny, wspaniale się noszący i ma rewelacyjne parametry, chociaż ja nie wiem, jaki jest batch tej miniaturki, więc ciężko jest mi powiedzieć. Zużyłam też Atelier Cologne Camellia Intrepide. Wspaniały zapach rumianku. Jeżeli lubicie suche zapachy właśnie rumiankowe, jakieś takie herbaciane, to jest po prostu genialne i świetne parametrowo, tu muszę przyznać. Różnie jest z parametrami tej marki Atelier Cologne, ale tu było świetnie. Kolejne zużycie odlewki Herbapury, tu też już malutko było, więc nie brałam tego na maja, ale stwierdziłam, że jednak zużyję. Nie wiem czemu, ale wiosną najlepiej mi się tych zapachów używa, mimo że mam wrażenie, że wszyscy tym pachną. Jak jestem w galerii, to naprawdę mam wrażenie, że wszyscy tym pachną, także nie ma. Zużyłam też, słuchajcie, bo miałam perfumetkę Sunset Hour od Goldfield Banks. Piękny zapach, ale bardzo mi się z czymś kojarzył. Nie mogłam skorelować tego z żadnym zapachem, ale wiem, że jest coś bardzo, bardzo podobnego, czy miałam, czy testowałam. W każdym razie to jest przepiękny zapach, troszkę słodkawy, właśnie takiego drinka przy barze jakimś plażowym, gdzie jest taka słodycz tego drinka miesza się z tą intensywnością tego doznania, że jest się nad morzem czy nad oceanem, gdzie te fale biją o te drewniane belki tego baru. No naprawdę taki pudrowy zapach, naprawdę bardzo, bardzo piękny i przyjemny. Oraz z tej samej marki jeszcze miałam perfumetkę, chociaż bo flakon już sprzedałam, Silky Woods Elixir.
I tak, dla mnie to jest już za mocne, to znaczy tu już jest Akigali razy 20 000 i ta Akigala po prostu przejmuje cały zapach, jest to już za mocne, za gęste, tu jest i za pieprznie, i za słodko, i za gęsto, i za ulepnie już wręcz się robi, także zużyłam. Kolejne jeszcze zużyte flakony. To jest Valentino Born in Roma Extra Dose, bo było bardzo mało i też było na jedno użycie, więc jak zobaczyłam, że jest bardzo mało, to po prostu wzięłam. Mam teraz tak, Kylie Minogue zużyłam, bo też było już niewiele, a ja bardzo lubię te perfumy tanie i można dużo na siebie wypsikać. Bardzo lubię, one też nie są słodkie. One też są takie intrygujące, kwiatowe, też z taką lekką jakby goryczką. Bardzo fajne, bardzo lubię. Per Gelato zostało zużyte. Ja zawsze używam je na lato właśnie. Lubię pachnieć tymi gruszkowymi lodami. I też miałam już niedużo, więc stwierdziłam, że czemu nie, wezmę sobie. One są bardzo, bardzo pozytywne i wesołe, ale to nie jest tak, że muszę je mieć w kolekcji i że do mnie wrócą. No i ostatnie to jest Irresistible, które miałam wyjęte, zużyłam. Także jak widzicie, zużyłam ogrom. A teraz przejdziemy do tych zapachów, których nie zużyłam, ale zużywałam i jako pierwszy Wam powiem o tym Angelu, dlatego że to było takie pierwsze moje używanie globalne, takie konkretne i z większą aplikacją i tak dalej. To jest Angel Blush, oczywiście najnowszy. To jest Angel, który w ogóle mnie oszołomił, bo tak, początek jest mocny, paczulowy, jak w EDP podstawowym dla mnie, ale on się troszkę na mnie zachowuje jak molekuła, czyli czuję go przez pierwsze 2 godziny bardzo, bardzo, bardzo mocno, natomiast po 2 godzinach jakby nie wiem, że mam na sobie zapach, po czym zapominam o nim i on mi się ujawnia i zaczyna mi krążyć wokół nosa, jak taka delikatna, migdałowa mgiełka. Piękny, taki subtelny, nie mleczny, ale taki subtelny, delikatny, wyrafinowany bardzo zapach. Śliczny, bardzo się cieszę, że go mam i nie żałuję, że kupiłam flaszkę. Używałam sobie też Dr. Wranies, właśnie Rosso Nobile, to co Wam mówiłam, no po prostu ten zapach to jest wino jagodowe, może jakieś porzeczkowe, jagodowe, coś w tym stylu, z takich owoców ciemniejszych. Piękny zapach, ostatnio Wam o nim opowiadałam, mi się nosi go po prostu cudownie. Używałam też Kirkę, mimo że Herba Pure miałam i zużyłam, używałam też Kirkę. Ja nic nie poradzę. Ja Was wszystkich rozumiem, że Was drażnią te zapachy, że nie lubicie i tak dalej, no ale ja lubię i nic nie poradzę. A przede wszystkim ja lubię za te parametry. Dla mnie Kirkę jest bardziej mydlany, ma trochę taki wydźwięk bardziej mydlany, przez co chyba jest lepiej odbierany przez otoczenie niż Herba Pura. One są niezwykle do siebie podobne, ale jednak ten niuansik mały jest różnicy i ten już się wydaje bardziej czystościowym przez to, a właśnie Herba Pura jest taka ostra. Świetnie mi się nosi, no ja nic nie poradzę. Używałam też One od Jennifer Lopez, tą skórzaność. Piękny zapach, naprawdę fantastyczny. Ja uważam, że w ogóle nie, on chyba nawet jest sporo swego czasu się przynajmniej na YouTubach o nim mówiło, ale uważam, że jak za w ogóle takie pieniądze, to jest to świetnie zrobiony zapach i ostatnio chłopak jakiś w komentarzu napisał mi, co ja myślę o zapachach Ariany Grande. To były kiedyś moje ukochane zapachy, w sensie takim, że jak miałam niski budżet, a chciałam bardzo dobre parametrowo i świetne perfumy, to zawsze szłam w Arianę Grande. Uważałam, że ona robi kompozycje świetne i naprawdę, znaczy to nie są najtańsze też perfumy, żebyście mnie nie zrozumieli źle, no ale ta cena też nie jest nie wiadomo jaka, jest naprawdę przystępna. I ogólnie Wam powiem, że jak tak sobie pomyślę o tych celebryckich perfumach, Rihanna, Rebel Flor, właśnie One, Kylie Minogue,
Ariana Grande, to naprawdę te wszystkie zapachy są nieraz dużo lepsze od tego, co możemy dostać w stricte takim mainstreamie. Także mnie absolutnie szokują zawsze takie kompozycje tanie, a to jest moim zdaniem świetnie zrobiony skórzany zapach. Dalej wyciągnęłam sobie, nie z Wami, ale sama postanowiłam użyć wesołego Bright Crystal Absolute od Versace, bardzo, bardzo wesoły zapach i teraz pewnie pociągnę dalej, może już w końcu zdecyduję się jednak, słuchajcie, to zużyć. Także chyba pociągnę dalej te zapachy w czerwcu. Chciałam Wam powiedzieć, że ja się przeprowadzam i w związku z tym, że się przeprowadzam, nie zrobię takiego filmu, co wyciągam na czerwiec. Staram się dzisiaj ponagrywać jak najwięcej, żeby coś tam Wam popuszczać, bo no ja teraz już siedzę na kartonach od jakiegoś czasu, ale teraz już tak, no muszę wszystko to po prostu pakować. Też chcę te perfumy popakować w pudełka, ale ponieważ one się sprzedają cały czas i wpływają zamówienia, no to muszę to zrobić w taki sposób, żeby jako ostatnie tak naprawdę je spakować, więc no generalnie teraz nie mam ani głowy, ani siły, ani wiecie, niczego do tego, żeby nagrać ten film, co wyciągam na czerwiec, żeby się zastanawiać, co będę używać, bo nie wiem, co będę używać, jak będę używać. Po prostu nagram Wam pewnie film na koniec czerwca, taki jak ten, w którym Wam poopowiadam, co używałam i tyle. Rewelacyjny zapach Divine Perversion. To jest po prostu dla mnie mistrzostwo świata. Słuchajcie, to ma gigantyczne parametry, gigantyczne. Ciągnie się ogromnym ogonem. Fantastyczny zapach. Mocny, drzewny, z lekką słodyczą. No po prostu w ogóle mi nie przeszkadzało te tam 10 czy 15 stopni. On był dla mnie genialny. W ogóle nie był dla mnie za ciężki. Jest tak fajnie skomponowany. Rewelacja. Nosiłam też, słuchajcie, bo wyjęłam, ale to jak oglądaliście, to wiecie, Idola w wersji Intense. Zawsze się obroni, nie? Zawsze się ten zapach obroni. No po prostu, co mam tu powiedzieć? Róża podana na sposób mydlany, ale też taki świeży, dosyć wesoły. Ja tam lubię i używam. Pure XS od Rabanne. Dzięki Natalko w ogóle za te perfumy, dozgonnie wdzięczna jestem. Faktycznie, jeżeli poczekamy, to jednak parametry nie są najgorsze. Trzeba było troszkę poczekać, aż on sobie postoi. I faktycznie czułam go cały dzień. Nie jest projektujący, ale ja go wyczuwam na sobie, ma trwałość, więc jak najbardziej to jest taka fajna, przydymiona wanilia. Właśnie nie wiem, czy do końca taki ambrowy, otulający zapach. Ja bym powiedziała, że ta wanilia jest... Włosy od pumby. Ja bym powiedziała, że ta wanilia jest taka trochę właśnie bardziej sucha, przyprawowa. Może jakiś jest niuans ambrowy, ale bardzo, bardzo przyjemna, nieprzesłodzona wanilia. Shisei do Ginza, kiedyś top of the top. Teraz myślę, że przeciągnę dalej na czerwiec ten zapach i po prostu poużywam, może nawet zużyję. Niewiele już zostało. Czas po prostu z pewnymi historiami, wiecie, zakończyć. Nie jest powiedziane, że Shisei do Ginza nie wróci do mojej kolekcji, no bo jest jakiś sentyment, tylko że też jest bardzo dużo flankerów, może warto by było po prostu wypróbować coś innego. Ale tak, myślę, że na czerwiec wezmę dalej do używania. Używałam też swojej Fiammy, cudowny zapach. Opowiadałam Wam bardzo szczegółowo o nim ostatnio, więc myślę, że tylko wspomnę, że używałam. Pola elizejskie od Guerlaina, Champs-Élysées. No to jest przecudowny bez. Jakie to ma parametry? Jakie to ma parametry, słuchajcie, realistyczny bez, taki jak przechadzacie się wśród drzew bzu
i Wam wszędzie w nozdrza wchodzi ten zapach, bo jest bardzo intensywny, to dokładnie to czujecie cały dzień na sobie i to cały dzień. Fantastyczny zapach. Też jak widzicie, to nie jest tak, że ja tyle zużyłam, tylko po prostu wzięliście. No szkoda, że ta butelczyna jest taka malutka, ale dobre i to. No i idąc już tym, obecnie to jest linia Le Legende. To wtedy nie była Le Legende, ale teraz już możecie to kupić w jednakowych butelkach. Ja teraz mam L'Instant Magique i słuchajcie, to jest zapach. Jedna z Was się mnie pytała o zapach meteorytów, tych kulek do makijażu z Guerlaina i to jest ten zapach właśnie, to jest zapach fiołka i rysa połączony, dla mnie odrobinę mydlany, a jego parametry są ogromne, bo i projekcja, i trwałość. Nie wiem jak najnowszy wypust właśnie w tych takich słupkowatych butelkach tej linii właśnie Le Legende, ale ten egzemplarz, który ja mam, to ma kosmiczne parametry i naprawdę popsikacie się i to całe otoczenie czuje. A że jest to turbo przyjemny zapach, naprawdę kwiatowy, lekki, trochę mydlany, trochę pudrowy, ale taki wchodzący mocno w nozdrza, no to myślę, że czerpią radość z tego zapachu wszyscy, nie tylko ten, który go nosi. Wiadomo, że miałam na komunii Jovoy Mask Palace. Tak, prawie nic nie mam. Nie wiem, co z tym zrobić. Ale chyba nie wezmę go dalej na używanie, bo mi szkoda, bo żeście po prostu prawie 100 ml wykupili i niewiele co mi zostało. Przepiękny, przepiękno-drzewno-piżmowy zapach. Niektórzy mówią, że to jest właśnie taki irys i być może, że ten irys mi tak wybrzmiewa. Natomiast ja po prostu nazywam to drzewno-piżmowym zapachem niezwykle pięknym, niezwykle eleganckim, niezwykle takim uspokajającym też, czego w ostatnim czasie bardzo potrzebuję. Piękny, naprawdę kocham ten zapach, był w moim top of the top, także ci co oglądali na pewno wiedzą. Następny zapach to Arte Profumi i to jest Secret i to jest trudny zapach. To jest trudny zapach, bo to jest zapach jabłka zielonego i większość go odczytuje jednak dosyć syntetycznie, jako takie bardzo plastikowe te jabłko zielone. Ja na początku też tak go odczuwałam, natomiast potrzebowałam czasu, ponoszenia kilka razy. I tak, ja go założyłam wiele razy, myślę, że z 5 razy na pewno, całodziennie, ale też w drugiej połowie dnia go zakładałam. Jego trzeba poznać, żeby zrozumieć, żeby nos wyczuł coś innego niż tylko te sztuczne zielone jabłko, bo ono pojawia się na początku, ale ono nie trwa przez cały zapach. Później robi się dosyć gęsto owocowo po prostu i moim zdaniem bardzo przyjemnie, ale no nie każdy go tak odbiera. Nie jest to najłatwiejsza kompozycja, no ale też Arte Profumi to jest dosyć niszowa marka w sensie też kompozycji, więc no, to jest zapach, który trzeba po prostu ponosić, nie należy do najłatwiejszych. Myślałam, że mnie może pokonać, ale słuchajcie, nie pokonało mnie Mavic Touareg od Daliego, nie pokonało mnie i powiem szczerze, byłam zachwycona tą tuberozą tu. No jest troszeczkę słodkawa, ale generalnie bardzo w typie Flora Bloom od Guerlaina i zresztą swoją drogą dlatego sprzedałam Guerlaina Flora Bloom Martusi, pozdrawiam Cię serdecznie, bo są dla mnie bardzo podobne, a ten ma jeszcze fajniejszy wydźwięk, bo ma swoistą gęstość, która bardzo mi tu leży i bardzo mi się podoba i to jest zapach, który bardzo dobrze mi się nosiło w 20 stopni, słuchajcie, gdzie tu jest naprawdę gęsto, mocno, krzycząco, to jest bardzo projektujący zapach, niewymownie. Jeżeli ktoś lubi białokwiatowce, to ten zapach jest zrobiony genialnie moim zdaniem i tak jednak troszkę inaczej niż wszystko, co znacie. Dalej, ukochany Maison Rebaki,
Cuir Tassili. To jest właśnie też coś w typie jakichś takich zamszowo, słuchajcie, herbacianych historii. Zapach wbrew pozorom, mimo że jest świeży, suchy w wydźwięku, to jest niezwykle trwały, bardzo, bardzo trwały. Wręcz to jest taki zapach, który naprawdę trudno jest zmyć, go czuć cały czas. Też już niewiele mam, bardzo dużo wykupiliście. Genialny jest ten zapach. Był polecony mi przez Olenę i bardzo się cieszę, że go kupiłam. To jest właśnie typ zapachów, który mam wrażenie, że zawsze to są takie w ogóle zapachy typu suchego, które w ogóle może zrobię Wam taki film. Dzisiaj bym Wam nagrała o suchych zapachach. Czy dam radę jeszcze dzisiaj nagrać? Nie wiem. To jest właśnie zapach, który w takim typie zapachów suchych, które dla mnie są najbezpieczniejsze. To są zapachy, które mnie nigdy nie umęczą i zawsze na każdą okazję u mnie się sprawdzają, po prostu. To też już niewiele mi zostało, chociaż no można powiedzieć, że dużo, ale też dużo nie. Quelques Fleurs od Ubiżą Original i to jest, słuchajcie, niesamowita przygoda, dlatego że dla mnie to jest, ja trochę inaczej go odbierałam, był bardzo, bardzo przyjemnym zapachem, a teraz w taką cieplejszą pogodę, z wyższą temperaturę, on jest strasznym mocarzem, wręcz bym powiedziała delikatnie duszącym, ale nie mnie, tylko taki wydźwięk jednak moim zdaniem ma i ta duszność jest trochę taka właśnie starego typu. To jest taka duszność z tego starego perfumiarstwa. To bardzo może przywodzić na myśl vintage. Chociaż ogólnie nie uważam, żeby to był zapach taki ogólnie w odbiorze vintage, że jak ktoś Was wącha, no to wie, że to jest na 100% stare perfumiarstwo, bo to jest połączone wiele światów i te kwiaty są niesamowicie dobrze podane i też przede wszystkim to są różne kwiaty, więc też to może powodować tę duszność. Generalnie ten zapach nosi się genialnie i jest to zapach z ogromną klasą, ogromną. To jest zapach, który no, Wasz odbiór to jest taki high level, nie? Że naprawdę jesteście takie babeczki z klasą nosząc ten zapach. Jest w nim coś niesamowitego. Bardzo się cieszę, że go mam. Używałam też bucik Ledge, Good Girl Ledge, no i ja już prawie nie mam. Mam tylko tyle. Tyle mi zostało. Good Girl, ale lepsze. Good Girl, ale na jeszcze wyższym obcasie. Good Girl, ale takie wygładzone, które wydaje się bardziej eleganckie, które wydaje się, że jeżeli podstawowe kogoś męczy, to aż tak nie umęczy, bo tu jest tak wszystko właśnie zrobione gładziej, lepiej, no nie wiem, no to jest bardzo dobry flanker, nawet można się pokusić, że jest jednak lepszy, zresztą robiłam Wam o lepszych flankerach od podstawowej wersji i wydaje mi się, że jednak ten jest lepszy. No i ostatni to mój ukochany ostatnio Faisa od Monegala. Słuchajcie, to jest po prostu totalnie inne podanie owocowości z tym udem, ale no Jezu, ja nie umiem Wam opowiedzieć o tym zapachu, dlatego że tu po prostu czuć, że jest to zapach niszowy. Tego zapachu nie pomyli z mainstreamem, bo tu się dużo dzieje, tu jest ogromna też moc, świetne parametry, ale ten zapach nadal należy do zapachów przyjemnych, zrobionych na bardzo niszowy sposób. Nawet ta owocowość tu, czy ta słodycz, która jest, to jest inna słodycz niż tą, którą Wy zawsze znacie, bo ta słodycz to nie jest taka standardowa słodycz. Nie wiem, jak Wam mam to opisać generalnie, ale to jest naprawdę
No świetna kompozycja, ja się totalnie zakochałam i nosiłam z ogromną przyjemnością. Jak widzicie, dużo tego, ale ja bardzo dużo perfum używam. Używam na dzień, czasami na drugą połowę dnia, zawsze coś na wieczór, na trening. Także ja używam ogromu perfum, bo jak się ma taką kolekcję, no to ja chcę tego używać. Nie robię tego z musu. Ja po prostu cieszę się, że mogę to eksplorować i że mogę sobie zmieniać i pachnieć co chwilę czym innym. Bardzo mnie to raduje. W ostatnim czasie to jest pasja, która mnie w sumie trzyma przy życiu, bo bardzo dużo się rzeczy wydarzyło, o których ja Wam tutaj oczywiście nie mówię, bo to jest moje prywatne, ale dużo rzeczy się wydarzyło, dużo stresu, dużo wszystkiego mnie to kosztowało i powiem szczerze, że no potrzebuję tej mojej pasji, żeby balans zachować i żeby jakoś w ogóle funkcjonować, nie? Także to tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. Proszę Was o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wciśnijcie też dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Dziękuję Wam wszystkim za łapki w górę i podbicia oraz komentarz. Buziaczki, do następnego. Pa, pa!